Gdy Władysław V zmarł w 1548 roku w wieku 57 lat, na nowego władcę wybrano jego o rok starszego kuzyna, który również przyjął imię Władysława. Z perspektywy czasu nie był to najszczęśliwszy wybór, ponieważ Władysław VI nie wyróżniał się za bardzo w żadnej dziedzinie. Dyplomatą był tragicznym, na szczęście otaczali go uzdolnieni doradcy i nie narobił zbyt wielu szkód. Politykę wewnętrzną starał się kierować ku powojennej odbudowie, choć najlepsze wyniki odnosił, gdy się nie wtrącał. Najlepiej znał się na wojowaniu, choć i w tej dziedzinie bywało różnie. Za rządów Władysława VI doszło do zmiany pokoleniowej wśród najwyższego dowództwa. Kiszka, który piastował urząd hetmana polnego litewskiego w latach 1512-16, a wielkiego hetmana litewskiego od 1516 nieprzerwanie aż do teraz, przeszedł na emeryturę w 1550 roku. Rok później umarł, dożywając 81 lat. Hetman Wielki Pułaski w służbie jeszcze dłużej niż Kiszka, bo od 1505 roku pokłócił się z nowym królem o kształt dowodzenia nad armią i w 1551 zrezygnował z posady, ciesząc się spokojną starością w swoim domku w Połaziach. Zastąpił go hetman polny koronny Aleksy Nałęcz w służbie od 27, jednakże jeszcze w tym samym roku zginął w mało znaczącej potyczce ze słowackimi rozbójnikami. Dlatego też do wojny z Moskwą, która wybuchła w 1554 roku, Rzeczpospolita przystępowała z całkowicie nowym zestawem dowódców. Hetmanem wielkim litewskim był Andrius Śluska, polnym koronnym został Bogumił Leszczyński, wielkim koronnym Łukasz Przyjemski, zaś wojskami mołdawskimi dowodził Aleksandru Cantacuzino, wnuk weterana wojny od podporządkowania zakonu krzyżackiego. I to od Cantacuzino rozpoczęła się polska ofensywa, niestety niezbyt udanie. Pod Jarosławiem na początku 1955 roku Mołdawianin starł się z Arkadiem Wasiliewiczem, który dysponował przewagą liczebną i pokonał wojska mołdawskie. Następnie Wasyliewicz ruszył pod Kołomnę i bez trudu rozbił stacjonujące tam wojska polskie. Miesiąc później, w marcu, pod Kołomnę dotarł spóźniony hetman polny koronny Bogumił Leszczyński i pokonał Wasyliewicza, przejmując kontrolę nad terytorium. Litwini w tym czasie stoczyli dwie bitwy pod Ustyżną. Pierwszą udało im się wygrać, ponieważ dysponowali sporą przewagą liczebną nad forpocztą wojsk moskiewskich. Natomiast po przybyciu głównych sił dowodzonych przez Wasyliewicza, Litwini musieli ustąpić z pola. W lipcu pod Rewal dotarła główna armia koronna dowodzona przez samego króla. 36-tysięczna armia starła się ze słabszymi liczebnie wojskami moskiewskimi dowodzonym przez Wasyliewicza i odniosła zwycięstwo. Przed zapadnięciem zimy pod Bierzeckiem Andriusz Śluska przegrał z wojskami Danila Barclaya de Tolly'ego, potomka szkockiej rodziny szlacheckiej, na służbie wielkiego księcia moskiewskiego. Wraz z początkiem wiosny następnego roku, pod koniec marca, Władysław VI rozgromił Rosjan pod Moskwą. W ciągu kilku kolejnych miesięcy wojska polskie oblegały i zajmowały kolejne miasta. Zwycięstwo wydawało się pewne, aż do momentu, gdy w listopadzie pod Zubcow dotarł Barclay de Tolly i rozgromił stacjonujące tam wojska polskie. 24 listopada 1956 roku zapisał się w kartach polskiej historii na 3 sposoby. Pod Jurjewem Polskim hetman wielki koronny Łukasz Przyjemski pokonał Moskwian. Podobnej sztuki udało się dokonać Bogumiłowi Leszczyńskiemu pod Suzdalem. Jednakże najważniejsze było trzecie wydarzenie. Tego samego dnia zmarł Władysław VI.